Szczęść Boże, dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie w dalszym ciągu ze słonecznej, upalnej, strasznie skwarnej Florydy. Jestem w miejscowości Tampa cały czas. Dzisiaj udało mi się znaleźć nocleg u braci protestantów. Strasznie było sympatycznie, bardzo dziękuję i bardzo pozdrawiam. Moi drodzy, oczywiście kolejny odcineczek, więc czołóweczka i zapraszam. Moi drodzy, muszę przyznać, że strasznie lubię amerykańskie przedmieścia i ten ich sposób tutaj mieszkania. To, że tu jest tyle przestrzeni, że nie ma tych płotów i w ogóle jest jakoś tak fajnie. Oczywiście nie o tym chciałem, ale dzisiaj się będziemy spacerować i się będziemy przechadzać po amerykańskim przedmieściu, a temat będzie nieskomplikowany, aczkolwiek bardzo ważny, ale to ta wiewiórka. No więc żeby nie było tak, że zawsze mówię wiewiórka, a potem jej nie pokazuję, to widzieliście, że kiedy widzę wiewiórkę, to naprawdę widzę wiewiórkę. Ale to w ogóle była niezła, widzieliście? Po tym drzewie na słup, jak się nazywają, po prądach, w sensie po kablach napięcia. Dobrze, moi drodzy, do tematu, o czym chciałbym dzisiaj troszkę z Wami pogadać. Mianowicie, w najbliższych vlogach prawdopodobnie będzie się pojawiało dużo inspiracji kazaniem papieża Franciszka z Wielkiej Soboty, w sensie chodzi mi z tej soboty, kiedy było czuwanie. Oprócz kanapy, o której już kiedyś mówiłem, jest też tam taki fragment, który bardzo jest dla mnie ważny, gdzie papież, mówiąc do młodych, mówiąc o tym, kim mają być, co mają robić w życiu, jak funkcjonować, mówi, że powinni zostawić ślad. Że chodzi o to, żeby tak żyć, nie na kanapie właśnie, nie w komforcie i luksusach, tylko tak żyć, żeby zostawić ślad. O, ciemno. Coś tam się ciemno strasznie zrobiło. Ja bym chciał właśnie dzisiaj o tym zostawianiu śladu, w sensie co to znaczy, że chrześcijanin, że w ogóle człowiek to powinien żyć tak, żeby zostawić ślad. O jaki ślad mogłoby chodzić? Słuchajcie, bo to jakby o co chodzi? Tak sobie ostatnio pomyślałem, że jakby jedną z najważniejszych rzeczy, nie wiem czy najważniejszą, pewnie nie najważniejszą, ale jedną z takich rzeczy istotnych jakby jest takie coś, czy jak umrzesz, to czy Twoje życie będzie miało wpływ na ludzi, którzy są obok Ciebie. Jakby człowiek, który żyje pełnią, człowiek, który żyje tak naprawdę, to jest taki człowiek, który ma jakby zdecydowany wpływ, dobry wpływ na ludzi wokół niego. Oczywiście można mieć też zły wpływ, nie? Niektórzy tak żyją, że mają zły wpływ. Ale jakby chrześcijanin, który jest taki, że tak powiem, dynamiczny, taki, który działa z mocą, to jest ktoś taki, wokół kogo jakby dzieje się dużo dobra. Dookoła niego ludzie doświadczają łaski, doświadczają jakiegoś błogosławieństwa, doświadczają takiego, no właśnie, no po prostu dobra doświadczają. Jakby pytanie na dzisiaj, kiedy papież mówi o tym, że mamy zostawić po sobie ślad, to jest pytanie, czy Ty jaki masz wpływ na ludzi wokół Ciebie? Czy jakby z Ciebie się dobro rozpływa? Czy Twoje życie polega na tym, że rzeczywiście dobro się dzieje w ludziach Ci bliskich? Bo to, słuchajcie, jest w ogóle jakieś takie strasznie ważne pytanie, w takim jakby, czy my jesteśmy znaczący na tym świecie, ale nie chodzi mi o znaczenie w takim sensie tam polityka, media i tak dalej, tylko czy, trochę mi tu wieje. Chodzi mi o to, czy jakby patrzysz na to, co robisz, czym się zajmujesz, w czym działasz, to czy jakby to ma znaczenie, czy jesteś po prostu znaczącym punktem rzeczywistości. Moi drodzy, i to się dzieje jakby na tysiącu różnych płaszczyznach, nie? Jakby bardzo często na przykład w Q&A zadajecie pytanie: ojcze, a czy jak ja się zajmuję muzyką, to czy to jest dobrze, czy powinnam być na medycynie? Pewnie, że może zajmować się muzyką w ogóle, to nie ma żadnego znaczenia w ogóle, gdzie jest ta działka. Tylko zadaję sobie pytanie, jakie to ma znaczenie nie tylko dla Ciebie, nie tylko dla Twojego własnego rozwoju, tylko też dla ludzi wokół Ciebie. Jeżeli tą muzyką oczywiście dajesz innym ludziom radość, na przykład mnie muzyka robi wielkie rzeczy w sercu, ci, którzy robią świetną muzykę, robią dla mnie wielkie dobro. Więc ich jakby wpływ na mnie ma ogromne znaczenie. Jakby o to chodzi. Takie pytanie na dzisiaj. Czy to, co robisz, to, czym się zajmujesz, to, jakim jesteś ojcem, matką, pracownikiem, jakie jest Twoje hobby, czym się zajmujesz, w co jesteś zaangażowany, czy to ma znaczenie dla ludzi wokół Ciebie? Oczywiście dobre znaczenie, nie chodzi o znaczenie, że tam... no chodzi o dobre znaczenie, nie?
Nie ma takie znaczenie, że po prostu tam tylko wiedzą, że jesteś, bo jesteś akurat, nie wiem, chamski albo agresywny, no to mają znaczenie. Znaczy masz znaczenie. Nie. Dobre znaczenie. Czy twoje życie ma bardzo pozytywny wpływ na innych wokół ciebie. Słuchajcie, ja mówię wam to też z tego powodu, że chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o takich dwóch sprawach. Po prostu jestem absolutnie dumny z moich braci, bo moi bracia zostawiają po prostu ślad. Mianowicie, pierwsza rzecz to, jeżeli tylko będziecie mieli trochę czasu, to sobie obczajcie takich trzech moich braci, jeszcze młodzianów zupełnych, którzy pojechali w sierpniu do Iraku teraz i tam w Iraku uczą angielskiego, pomagają siostrom, mieszkają po prostu przez miesiąc w dosyć, że tak powiem, ciężkim wojennie rejonie. Możecie sobie tam obczaić, w tym opisie pod filmikiem są tam różne linki do ich strony, tam mam rodzinę w Iraku i tak dalej. To są goście, którzy postanowili zrobić coś sensownego. W ogóle moi bracia, duma z was absolutna. A druga rzecz, o której chciałem wam opowiedzieć jeszcze, to też was poprosić też o pewną pomoc, żeby dobro się mogło dziać. Tomek Biłka, jeden z moich braci i tam jeszcze duża ekipa też ludzi, wymyśliła taki projekt na 800-lecie naszego zakonu, żeby malować w całej Polsce murale dominikańskie. Są w ogóle świetne. Najpierw może niech Tomek wam powie dwa słowa o tym, jakby o co w tym chodzi. Nazywam się Tomasz Biłka, jestem dominikaninem i artystą. Wspólnie z grupą artystów, chrześcijan, Vera Icon postanowiliśmy uczcić 800-lecie zakonu kaznodziejskiego. W związku z tym przygotowaliśmy cykl murali w mieście Murali w Łodzi. To jest cykl 6 murali przedstawiających wizję świętego Dominika. Dominik miał wizję drzewa, które było domem dla ptaków i to drzewo zostało wstrząśnięte i w jednym momencie ptaki rozpierzchły się na cały świat. Dominik odczytał to jako konieczność rozesłania braci po całym świecie. To dało zakonowi bardzo szybki rozwój, a jednocześnie ocaliło przed zagładą, ocaliło przed atakiem, przed napaścią również na dominikanów. Poszczególne murale wyrażają jakąś prawdę, którą żyjemy, która jest dewizą naszego zakonu. Tu za mną widać mural przedstawiający orły szybujące nad granią, szybujące wysoko i dążące do tego, co w górze, nie do tego, co na dole. Wizja świętego ojca Dominika, w której ptaki rozlatują się na krańce świata, jest dla nas samych dominikanów wezwaniem, że mamy iść aż na krańce, głosić Ewangelię, dotrzeć do najdalszych terenów i przypominamy sobie o tym nieustannie. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja jeżeli chodzi o sztukę, to jestem totalne zero, nie? W sensie ja się nie znam, ale jak ja patrzę na te projekty tych murali, na przykład ten, który tam wymalowali koło naszego klasztoru w Łodzi, nie? Taki ten Dominik pod drzewem i te ptaki lecące przez to okno, ja uważam, że to jest po prostu super ekstra. Słuchajcie, bracia potrzebują 50 000, żeby to zrobić, w sensie, bo potrzeba takich murali bardzo dużo w całej Polsce. Oni chcą, żeby te ptaki się po prostu rozeszły po całym kraju. Ja uważam, że bardzo warto wesprzeć to dzieło. Gdyby ktoś z was chciał sprawić, żeby to dobro akurat, które bracia robią z Łodzi, mogło się stać, chcielibyście ich wesprzeć, żeby zebrali te pieniądze. Na dole w opisie jest numer konta do klasztoru w Łodzi i tam można z dopiskiem murale coś tam ewentualnie wpłacić. Moi drodzy, mam nadzieję, że jakby ja życie, że ten odcinek nie jest oczywiście po to, żeby jakieś tam pieniądze zbierać, nie? Oczywiście, jeżeli pomożecie, będzie super, ale chodzi mi o to, żebyśmy zostawili ślad. I to może być ślad dosłownie, bo trzeba coś nabazgrać na murze i zrobić mural. To może być ślad taki, że się jedzie do Iraku i się uczy angielskiego. A to może być oczywiście ślad taki, że idziesz do sąsiada obok i mu mówisz dobre słowo. Albo taki, że się po prostu zaczynasz uczyć sensownie tego, czego masz się uczyć. Ja wiem, są wakacje, więc jeszcze nie, ale masz się uczyć tego, czego masz się uczyć po to, żeby być kimś. Kochani, niech ten, apel Franciszka stanie się faktem, nie? W sensie, żebyśmy zostawiali ślady w świecie. Ja zamierzam zostawić taki ślad, jestem duży, więc będzie po mnie duży ślad, że po prostu głowa mała. I kochani, to nie jest pycha, to nie jest chrześcijańska pycha, tylko to jest chrześcijańskie uwierzenie w to, że Pan Bóg nas stworzył super i że jesteśmy niezwykli i że mamy znaczenie, że nasze życie nie ma być byle jakie, tylko ma być po prostu arcyekstra. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I tu nie chodzi o moralność, tylko doskonały w takim sensie genialny, fantastyczny, po prostu najlepszy na świecie. Przepraszam, jestem strasznie podjarany. Nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, ale bardzo was wszystkich zachęcam. Zostawcie ślad. No dobra, muszę się trochę uspokoić, bo jestem jakiś taki strasznie podniecony. Kochani, to był ostatni odcinek prawdopodobnie z Tampy na Florydzie.
Jutro rano muszę lecieć do Chicago, a stamtąd jadę do Wisconsin. W jakieś takie totalne ostępy. Znaczy nie, w sensie jak wy to oglądacie, to ja już tam dawno jestem w tym Wisconsin. Tam nie mam internetu, dlatego odcinki stamtąd będą dopiero później. Pewnie, chyba. To tyle. Kurczę, co się ze mną dzieje? Było mi przemiło, jak zawsze, spotkać się z wami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Można, nie?